Dzień dobry moi drodzy, wraz z Hitmanem witamy wszystkich gorąco w 11 odcinku. Dziś postaramy się odpowiedzieć Wam na kilka najczęściej pojawiających się pytań odnośnie Hitmana. Cieszymy się, że do nas piszecie. Oczywiście na każdy komentarz czy pytanie zawsze odpowiadamy, ale te najczęściej do nas kierowane będziemy się starać dzisiaj rozwinąć. Na początek jednak standardowo statystyka. Hitman ma już 8 miesięcy i 3 tygodnie, waży 6 kg i 700 g. Zauważyliśmy, że zaczyna troszeczkę mniej przybierać na wadze niż w początkowych miesiącach, ale że Maine-Coony do swoich pełnych rozmiarów dorastają między 3 a 5 rokiem życia, to pewnie jakiś zapas musi sobie zostawić. Jednym z często kierowanych do nas pytań jest: a co z sierścią? Czy kotek gubi dużo sierści? Jak sobie z tym radzicie? Otóż Maine-Coony należą według definicji do kotów półdługowłosych, choć z naszego punktu widzenia, patrząc jak rośnie mu sierść, zwłaszcza pod szyją, pod pachami, brzuchem, nie wspominając o ogonie, to jest ona dość gęsta i długa, więc nie spodziewajmy się, że sierści w mieszkaniu nie będzie w ogóle, ale jak na taką okrywę uważam, że jest jej naprawdę bardzo mało. Bestię staramy się wyczesywać co drugi dzień, więc większość tego luźnego włosa zostaje na szczotce, a w mieszkaniu, jak niektórzy piszą, powinien być Armagedon, zwłaszcza że właściwie cały wystrój, łącznie z ubraniami, mamy w większości w kolorze czarnym, gdzie ta sierść powinna być widoczna idealnie, a tak naprawdę jej za wiele nie widać, nie fruwa też w powietrzu, no i nie pływa w jedzeniu. Tak naprawdę więc kwestie higieniczno-porządkowe w przypadku sierści nie są uciążliwe. Wystarczy raz na tydzień przejechać newralgiczne miejsca szczotką do zbierania sierści. Jakaś tam kulka kłaczków oczywiście się zbierze i problem z głowy. Pytacie też, czy Hitman wynosi żwirek z kuwety. No niestety zdarza mu się, można rzec, że nawet często. I choć ma pod kuwetą wycieraczkę, gdzie duża część żwirku zostaje, to zawsze kilka ziarenek w sierści na spodnich łapach przetransportuje dalej. Na razie nie wygalamy bestii łapek, bo krążą różne opinie. Jedni twierdzą, że można, a wręcz powinno się golić spód łap. Inni, że jest to niewskazane, bo kociak posiada tam też wibrysy. Jeśli możecie się podzielić opinią, to prosimy w komentarzach pisać, jak sytuacja z wygalaniem spodu łapek wygląda u Was. Konkludując, uważam, że sprawa ze żwirkiem jest bardziej paląca niż z sierścią. I choć w mieszkaniu nadmiernie dużo też go nie widać, no chyba że przy kuwecie, gdy Hitman od czasu do czasu postanowi zrobić porządek po swojemu, to i tak warto raz dziennie odkurzyć lub pozamiatać, nie tylko dla utrzymania porządku, ale też po to, jakby komuś przyszło do głowy pospacerować po mieszkaniu boso. Oh shit, here we go again. Często piszecie do nas, czy kotek coś niszczy w mieszkaniu, jakie szkody ponieśliśmy do tej pory. Tu odpowiem krótko, praktycznie żadnych. Bestia, jeśli ma taką potrzebę, wyżywa się na swoich drapakach. Zresztą temu zagadnieniu poświęciliśmy niedawno cały film o tytule Kot Maine-Coon w naszym domu podsumowanie strat, do którego obejrzenia zachęcam. Link do tego odcinka będziecie mieli w opisie.
Pytacie nas często, ile bestia je. Rzadziej, a właściwie bardzo rzadko co, tylko ile. Jeśli ktoś ogląda nasz kanał na bieżąco, to właściwie zna całe menu Hitmana. Z ilością jest różnie, bo nie wydzielamy co do grama posiłków bestii, nie karmimy też go na siłę, więc jak i każdy z nas w jednym dniu zje więcej, w innym mniej. Na chwilę obecną jest to najczęściej 200 g karmy mokrej, około 150 ml karmy suchej, 70-80 ml drinka dla kotów, który jak pamiętacie na stałe wszedł niedawno do menu Hitmana. Dostaje też saszetkę pasty witaminowej, od czasu do czasu trochę gotowanego mięsa wołowego. No, trzeba też doliczyć oczywiście trochę smaczków, które Hitman wciągnie podczas zabawy czy nauki. Najczęściej jest to liofilizowane mięso lub podroby. Nader często spotykamy się też z Waszą opinią, że imię Hitman nie pasuje do tak słodkiego kotka. Dlaczego takie wybraliśmy? Czy nie pasowałoby go zmienić? Imię takie kociak otrzymał już w hodowli. Takie też widnieje w rodowodzie. Co prawda moglibyśmy po odebraniu kociaka z hodowli nadać mu inne i tak wołać go w domu. Ale tak po prawdzie po co? Zwłaszcza, że nam się to imię podoba. Trochę nawet pasuje do charakteru bestii. Zresztą nie każdemu od razu musi kojarzyć się z płatnym mordercą. Pytań, które do nas kierujecie odnośnie różnych aspektów życia Hitmana, jest oczywiście dużo więcej. Wybraliśmy tu te, które powtarzają się najczęściej. Żadne z Waszych pytań nie pozostaje bez odpowiedzi, bo udzielamy ich na bieżąco. Często zdarzają się też takie, na które bardziej obszernie udzieliliśmy odpowiedzi we wcześniejszych materiałach. Dlatego zachęcamy do oglądania naszego kanału. Subskrybujcie, komentujcie, udostępniajcie. Jeśli zostawicie łapkę w górę, będzie nam oczywiście bardzo miło. Ciekawe materiały znajdziecie też na stronach Hitmana, takich jak Facebook, Instagram i TikTok, gdzie wszystkich serdecznie zapraszamy. Jako że zbliżają się święta Bożego Narodzenia, chcielibyśmy wszystkim Wam oraz Waszym zwierzakom życzyć wszystkiego, co najlepsze. Zdrowia, pogody ducha i dużo prezentów pod choinką. Zaznaczę tu szczególnie dla opiekunów kotków, żeby nie doszukiwali się żadnej ironii odnośnie choinki, bo pewnie nie u wszystkich postoi tak długo, jakby chcieli. Jeszcze raz dla wszystkich wesołych świąt i do zobaczenia w następnym odcinku.